No ale jak tam się żyło? No głód, nędza, chłód i koniec, daje na Syberię. No właśnie, dziś mija 74. rocznica, jak nas wywieźli na Syberię, to znaczy 10 lutego 1940 roku, no a teraz mamy 10 luty, dziś mamy 2014 roku, czyli jest dokładnie 74 lata, jak nas wywieźli na Syberię. No rodzice moi wywodzą się z województwa kieleckiego. Mama się urodziła w 1896 roku. Ojciec natomiast się urodził w 1893 roku, też w Kieleckim. W 1916 roku wyjechali do Niemiec na robotę i tam pracowali. Tam się pożenili, poznali się i pożenili się. Mama miała wówczas 20 lat, tata miał 23 lata. W Niemczech brali ślub w 1917 roku. Do Polski wrócili w 1921 roku. Przyjechali tam, skąd wyjechali, w Kielce. Następnie w 1922 roku wyjechali na Białoruś, okolice Nowogródka i tam mieszkali. Jeszcze miałem 3 siostry. Marię, która się urodziła w 21 roku w Kieleckim, natomiast Janina urodziła się w 23 roku już na Białorusi. Następna siostra Władysława urodziła się w 1927 roku, także na Białorusi. No ja także urodziłem się na Białorusi w 1935 roku. I stamtąd 10 lutego 1940 roku z całą rodziną, znaczy 3 siostry, tata i mama i ja, wywieźli nas na Syberię w okolice Archangielska. Pamiętam, że mama, jak się obudziła o godzinie 4, usłyszała tętno koni, że furmanki jadą. A to jechali Ruscy, Białorusini, nie? No bo to Rosja była, jeden ciot czy ten. Jechali, rozumiesz, furmankami, żeby na wieś, żeby ewakuować do pociągu, nie? Rodziny. I moja matka mówi do ojca tak, bo mama mi opowiadała, że Stachu, wstawaj, bo mówi, chłopy jadą z ziarnem do młyna zemleć, bo mówi, mają młyn zamknąć. To znaczy, że nie wiedziała. Nie wiedzieli, że dlatego myślała, że chłopy wiozą ziarno do młyna. O 4 rano przyszli Rosjanie, 3 Rosjanów, zapukali do drzwi, ojciec otworzył i od razu ojca postawili pod ściankę, ręce do góry. Wszystkich mężczyzn stawiali pod ścianę, rozumiesz, i pilnowali, żeby mężczyźni opór mogli stawić jakiś. A oni mieli z bronią nabita tego, w razie czego to ubili i koniec. No a kobiety tak nie stawiały oporu takiego fizycznego, nie? Tam pokrzyczały, popłakały, ale wiesz tego. No ale w związku z tym, że jeden z tych Rosjanów znał moją starszą siostrę, bo starsza siostra miała 20 lat chyba, czy 19. Ona tam gdzieś na zabawę już chodziła tego, on nam się znał i pozwolił, żeby ojciec pomógł nam się pakować i zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. To znaczy ubranie, pościel, no po takie pierzyny, kołdry, koce. No kołdrę to tam kto miał na wsi w tym czasie kołdrę, ale pierzyny, jakieś koce, jakiś zapas jedzenia, jeśli był w domu, rozumiesz. No i tam czy pieniądze ktoś miał, czy jakieś tego, no to w ciągu pół godziny miał się spakować i był na saniach. Na sanie się załadować tego ruskiego i jechać do pociągu. No i następnie, rozumiesz, ojciec mieliśmy konia i sanie, zaprzągnął konia swojego i na sanie nas władowali i zawieźli nas na stację. Najprawdopodobniej do Bytomia.
albo do Słonima. Słonim, gmina to była Bytoń, gdzie ja mieszkałem, a powiat był Słonim. Więc jak myśmy zajechali saniami, bo to saniami były, bo to była zima, mróz i rozumiesz, ojciec nam władował nas do wagonu, a sam, rozumiesz, wziął tym koniem, odjechał gdzieś na bok, zdjął lejce, bo były rzemienne, rozumiesz, konia batem i konie poszły w nieznane. Niech go weźmie kto chce, rozumiesz, żeby on nie wiedział, komu on oddał. Na ktoś go złapał, rozumiesz, z tych naczelników, co tam pilnowali, no i na drugi dzień rozwozili tym naszymi saniami, tak jak mi matka mówi, tym naszym koniem saniami rozwozili żywność. Jeśli mamy jakąś wyobraźnię, to tylko mogły być chleb albo jakieś suchary i woda. No przecież tam kiełbasy nie dali. A lejce nam się przydały po to, że jak jechaliśmy, to okienko było, ale było zakratowane, ale wiesz, no, kombinowali tam to okienko jakoś, te kraty wyjęli i lejce te, co ojciec wziął, przywiązali, rozumiesz, że rzucali wiadro i śnieg czerpali i topili i woda była. Co, bo to wiesz, całego wiadra śniegu to jest pół litra wody, albo nawet nie, no i tak rzucali, naciągali śniegu, topili i woda była taka do picia, rozumiesz, bo pić się chciało, a umyć się trzeba było, rozumiesz, a jeśli chodzi o toaletę, no to była dziura zrobiona, rozumiesz, zastawiona tam jakimś kocem tego i tak, rozumiem, no i tak jechaliśmy gdzieś miesiąc czasu, na stacjach się zatrzymywali, ale z wagonu nie wolno było wyjść, były wagony z zewnątrz zamknięte, nie wolno było wychodzić. Mogli drzwi otworzyć, żeby jakieś świeże powietrze, ale stał, NKWD stało, rozumiesz, żołnierz stał przy drzwiach i pilnował, żeby nigdzie nie wychodzić. Wagony były podzielone pionowo i poziomo i każdy, takie były na górne te nary, były wejścia po drabince i każda rodzina miała wydzielony taki kątek tam. Myśmy na górze mieli, bo ja, takie dziecko, to po tej drabince wchodziłem, tak pamiętam, i w rogu mieliśmy taki kątek, a tu już druga rodzina była. Obok druga rodzina, z tyłu, z przodu też dwie rodziny. To znaczy 4 rodziny były, tu 4, tu 4, to jest 8, 16 rodzin gdzieś. Jak jechał pociąg tam ileś 12 czy 20 godzin, czy 8 godzin, no to zawsze nam tam wodę rzekomo przywozili. No nie zawsze, bo tu mówiłem poprzednim, że śnieg czerpali, o piecyk był i opał był. Ale to tylko tak, żeby za wodę zagotować. Bo tam nie było się w stanie, żeby całego wagonu ogrzać, rozumiesz, no. Ale żeby wodę zagotować, żeby kipiatok tak zwany był. Woda z solą. Woda gotowana, tam soli wsypali, to żeby do smaku, rozumiesz. Tak? W tym wagonie, co ja jechałem, nikt nie zmarł, ale słyszałem z opowiadania, że dzieci przeważnie umierały i starsi ludzie, bardzo starsi ludzie, to po prostu na stacjach zabierali gdzieś tam i wyrzucali. Koniec, no takie, no nie, tak było, no niestety tak było. A później wiesz, no zajechaliśmy tam do tego Jemiecka, do Archangelsk my minęli, zajechaliśmy do Jemiecka, no a tam, rozumiesz, rozwozili nas po posiołek, no. Moja rodzina i wiele tam rodzin jeszcze trafiło na taki posiołek, co Rekasija się nazywał, Rekasija. To było, rozumiesz, parę baraków postawione w tajdze, w środku lasu. Barak był zbudowany, rozumiesz, z drzewa, z drewna i mchem. Między jednym drewnem a drugim był upychany mchem, rozumiesz. I tam się pluskły, że lęgły tego. Chłopy nie mieli co palić, to wyciągali ten mech, nieraz kręcili, palili sobie, a tam nie było łóżek, tam były nary takie się to nazywali. Z desek, rozumiesz, na kołkach stały z desek, a pościel to była ta, co myśmy sobie przywieźli, nam tam nie dawali żadnych pościeli. Nie był taki obóz, że był ogrodzony i tego, ale pracować było trzeba. Tam, gdzie ja byłem, to nie było tak, rozumiesz, żeby tam komuś taką
krzywdę mocną robili, raczej nie. No jak tam zasłużył, to trochę dostał plotką po plecach. No. To znaczy, ja nie pamiętam, ale nie wyobrażam, żeby ktoś tam nie wykonał polecenia. No może byli jakieś oportuniści, ale jak byli oportuniści, rozumiesz, co nie chcieli naczelników wykonywać rozkazów, to do ciurmy. I tam nigdzie nie uciekłeś, bo tam setki kilometrów było od miejscowości do miejscowości. Jak Ruski mówił, że 100 kilometrów to niedaleko, mówi. No tak było. I tam pracowali wszyscy mężczyźni i kobiety, i młodzi takie dzieci, 12-13 lat, wszystko pracowało w lesie. To znaczy, mężczyźni dorośli piłowali drzewa, obrąbowali gałęzie, a młodzież te gałęzie ściągała na kupę i tam palili, trochę ogrzewali się, o tak to było. A później te klocki, były konie, łańcuch i zaczepiali za klocka, rozumiesz, i wieźli i puszczali na Dwinę. Dwina, taka rzeka była, rozumiesz. I to był transport gdzieś, ale nie wiem gdzie, nie powiem ci. Ta rzeka i były takie, rozumiesz, tratwy i na tej tratwie był człowiek, który miał taki duży kij i jak puszczali to drzewo, żeby się nie zrobił zator, to tak upychali, wiesz, popychali, żeby to drzewo nie był transport kołowy, tylko wodny. No i tak, ojciec pracował w lesie. No, dziewczyny, ta starsza też pracowała w lesie. No, a te dwie młodsze to no gdzieś tam takie gałęzie tam włóczyły, coś. Co ja robiłem? No siedziałem w tym baraku i koniec. Czekałem, aż przyjdą, coś do jedzenia przyniosą, czy ja miałem dojście tylko do toalety i miałem dojście do kuchni, to miałem taki saganek i tam sobie taki kipiatok, to wodę gotowaną, rozumiesz, z solą i ten. No i chleba tam gdzieś kawałek musiałem mieć. Ci, co pracowali, dostawali zupę i 300 gram chlebów na dziennie. Dziennie 300 gram chlebów i zupę dostawali. Każdy ojciec musiał odjąć, póki żył, matka i siostry dać mnie. Bo było zarządzenie Stalina, kto nie работает, to nie kuszaj. Tak było, no niestety. No ja byłem dzieckiem, nie potrzebowałem dużo jedzenia, rozumiesz, no powiesz, przecież jak ja tu wróciłem, to byłem chory jak Holenda. Czy kradliśmy jedzenie? Tak. Bo tam było 3 miesiące lata, to resztę wsio zima. I te 3 miesiące wykorzystywali na sadzenie ziemniaków, na sadzenie brukwi, na sadzenie jakichś innych warzyw, nie wiem. Jeśli chodzi o mnie, moja siostra tam wyszła za mąż, tam na Syberii, w tej kosiołku, co ja mieszkałem, Rekasija, w tym posiołku, wyszła za mąż. Jak powołali pierwszą armię w Siedlcach nad Łoką, to jego zabrali tam. On zostawił buty, cholewiaki takie, duże buty zostawił. Więc ja jako dziecko i moi tam koledzy chodziliśmy kraść ziemniaki. Ale dopiero wsadzili, a my już wykopywali. Ale jak pomysłowy miałem, ile ja miałem w ten czas, no 9-8 lat, jak pomysłowo. Te buty zawsze miały takie 2 szlufki tu od zewnątrz, wiesz. I ja tak sznurkiem związałem, rozumiesz, i w tych butach szedłem tam, a tam w tych butach, rozumiesz, sznurkiem związałem, nakładłem tam ziemniaków i jakąś onucę nawies położyłem. Jeden but na plecy, drugi but na piersiach. I tak szedłem przez ten posiołek, żeby nikt się nie domyślał, że ja nakradłem ziemniaków. Bo tak to mogliby mnie zrewidować. No i tak jakoś się odżywiałem, że te ziemniaki sobie tam oskrobałem, ugotowałem. A raz miałem taki przypadek, że przywieźli, rozumiesz, jakieś dynki takie, ale nie wiem, czy to oni ściągnęli z Ukrainy, czy tam były. I tam w pobliżu był taki duży magazyn, co oni te dynie, rozumiesz, i ja za jedną dynię ukradłem i do swojego pokoju zaniosłem, do swojej kajuty.
A ktoś, rozumiesz, naskarżył, że ja wziąłem. I który? No to mówią ten. Zabrałeś, no ja wziąłem, zacząłem płakać, że wziąłem. Pokaż. No i poszedłem, zaprowadziłem go do tego pokoju, a to była taka spora taka dynia. No bo ja sobie wyobrażałem jako dziecko, że czym większa, tym więcej będę miał do jedzenia, rozumiesz? On mi zabrał tą, a dał mi mniejszą. Ale i tak był dobry, że dał mi mniejszą. I to mi zabrał. Ale nie bił mnie, nic nie tak. Zgnite ziemniaki to moja mama robiła tak. Te zgnite ziemniaki obierała, rozumiesz, z tych skór i zgniatała, rozumiesz, no i mąki tam gdzieś może gdzie tego i trochę mąki do tego i takie placki piekła. Zgnitych ziemniaków, podkreślam, ze zgnitych ziemniaków. Nie tam tarcze na tarce, tak. I mąki do tego nie szło dostać takich, żeby dużo było takich zdrowych ziemniaków. Tylko jak gdzieś powyrzucali Rosjanie tego, to mama to zbierała i mąki dodawała i soli, rozumiesz, i piekła, to im jedli. Ja tam jako dziecko kiełbasy nie widziałem, ani tak chleba pod dostatkiem nie. Ja nigdy nie miałem przez 6 lat chleba pod dostatkiem. Miałem wydzielony chleb i koniec. Ziemniaki nawet nie było pod dostatkiem, rozumiesz. Po prośbie chodziłem, Ruscy mi dawali tam nieraz. My, takie chłopaki to poszliby po prośbie trochę. To jest takie śmieszne, ale prawdziwe, bo urwali mi takiego sopla po dachu, wisiał i dali mi, żeby polizać. Te siostry starsze. A ja im mówię, żeby one mi przygrzały, po to zimno. I nie było takiego życia towarzyskiego, rozumiesz, żeby jakieś tam się spotykali, imieniny, urodziny, czy no na Boże Narodzenie rzekomo to tam, ja nie pamiętam tego, ale z opowiadania rodziców wiem, że tam robili jakieś, opłatka nie było, no to chlebem się dzielili. Tak. Ojciec po roku czasu zmarł, już w 1941 roku nas wywieźli w lutym, w 1940 roku, a w styczniu to już po 11 miesiącach już ojciec zmarł tam na Syberii. Miał 47 lat, on się przeziębił, w lesie pracował, nie było takiego ubrania, żeby było dostosowane do takich mrozów. Przeziębił się i najprawdopodobniej, jak ja już później się zorientowałem, to miał obustronne zapalenie płuc, była, rozumiesz, wysoka temperatura, no i i nie było ratunku, ani lekarza, ani leków nie było, rozumiesz, temperatura była wysoka. I majaczył, zaczął już majaczyć, tak jak mi mama opowiadała, rozumiesz, żeby go na ziemię położyć, no go położyli, tam jakąś kot czy coś położyli, na ziemię go położyli. No mnie tam przywoływał, bo ja byłem jednym synem, wiesz, 4 córki miał. Ja byłem jeden syn, no to tam chciał mnie poprzytulać po tego, ale ja się strasznie bałem. No i tego. No i później już zmarł, ja samej śmierci nie pamiętam, rozumiesz? I został pochowany, rozumiesz, tam już kilka mogił było, co przed ojcem jeszcze zmarli. Później jak ojciec zmarł, to matka zaczęła pracować, rozumiesz, w mleczarni. Tam sery wyrabiali, szwajcarskie sery, rozumiesz, no i takie twarogi, śmietanę, takiego tam gdzieś sprzątała, coś tam robiła. A siostry to nie pamiętam, gdzie pracowały, ale pracowały w każdym bądź razie. A ja tylko na innych posiołkach, gdzie siostry wyjeżdżały i w lesie pracowały i tam od razu gdzieś nocowały na innych posiołkach. A ja byłem parę tygodni sam. I wreszcie jedna pani jechała z saniami i mama powiedziała, żeby mnie zabrała, bo ona jechała przez ten posiołek. Powiedziała, jak ja się nazywam, i ona przyszła, kazała mi się ubrać, pomogła mi się ubrać, wsadziła mnie na te sanie i zawiezła mnie na ten posiołek, gdzie mama pracowała w tej mleczarni. I ja już tam byłem, bo to takie wędrówki było, tam nie było tak, żeby stale, tam dali pracę, tam dali kajutę, tam się przespał, takie było, rozumiem. Jak się utworzyła armia Andersa i Sikorski podpisał pakt ze Stalinem, wyjeżdżali, rozumiesz, Polacy na Bliski Wschód. Polacy wyjeżdżali tam. Armia Andersa ewakuowała się, rozumiesz, z tym,
z rodzinami. No między innymi my się też załapali. I myśmy tam już jechali, traktor ciągnął takie duże sanie i tam chyba parę rodzin było na tych saniach i ten traktor się popsuł i myśmy nie dojechali i ostatni już transport odszedł i myśmy wrócili z powrotem i już nas te rodziny tam, co byli na tych saniach, coś mnie spóźnili, by się zakwaterowali gdzieś tam na jakimś innym pasiołku, rozumiesz. Już ojca nie było, to był rok chyba 41 ojciec, chyba 43 rok był. Powstał tak zwany Związek Patriotów Polskich. Tam Wanda Wasilewska była na czele. I on, rozumiesz, zwrócił się do władz rosyjskich, a ściśle mówiąc do Stalina, żeby pozwolił Polaków przesiedlić w cieplejszy klimat. Ale to już był rok, koniec 44, początek 45. Tak. I przesiedlili nas na Ukrainę, do Połtawy. Ja mieszkałem koło Połtawy. Wszystkich zebrali do Archangielska i myśmy tam parę dni czekali w Archangielsku, żeby to wszyscy się zjechali. No i tam nas statkiem my płynęliśmy do Archangielska z Dwiną, ta rzeka się Dwina nazywała. No i tam byliśmy parę dni, nie wiem ile dni i stamtąd pociągiem przywieźli nas aż na Ukrainę do Połtawy. No i tam rozdzielili nas też na te posiołki, a na Ukrainie już było lepiej. Pomimo już klimat był cieplejszy, pomimo że też były mrozy, ale już był cieplejszy. Było dużo, rozumiesz, zboża, dużo kukurydzy, dynki, harbuzy takie, rozumiesz. No to my chodzili, zbierali, trochę się przykradło nieraz tego. No i tam byliśmy aż do marca 46 roku byliśmy na Ukrainie. No i na początku marca, rozumiesz, gdzieś nas wsadzili do pociągu i opять nas to przywieźli do Polski. No, ten transport trafił tu jak raz, to co mnie wiadomo, do Żagania. No a z Żagania, rozumiesz, rozwozili na okoliczne wioski. Kto był trochę, gdzie był mężczyzna, trochę miał mądrzejszy był, że tak powiem, to sobie zajął dobrą gospodarkę i wiesz, niektórzy, tak jak już zaznaczyłem, niektórzy na tą wioskę, niektórzy na tą wioskę i tak zasiedlili te wioski. No, moja matka wybrała Czyżówek, dlatego wybrała Czyżówek, bo dwie rodziny były z tej komornicy tam, co my tam na Białorusi. Myśmy razem na Syberii byli, razem wróciliśmy i razem my się osiedlili, rozumiesz, na tej wiosce w Czyżówku. A matka trzymała się tych rodzin, wiesz, bo jakby poszła gdzieś iść, do nikogo znajomego nie ma tego, wiesz, tego. No i tam mieszkali siostry, rozumiesz, wyszły za mąż, jedna, druga, trzecia, rozjechały się i ja zostałem z matką, rozumiesz, 8 hektarów pola, konia nie ma, jedna krowina, rozumiesz, jeden świniaczek. Co my mieli tam robić? Ja już chodziłem do szkoły, rozumiesz, do Iłowy, a to jest 3 kilometry codziennie, no na piechotę, no czym tam tego. No i rozumiesz, tak pomyśleliśmy i przeprowadziliśmy się z mamą do Czerny, bo moja jedna siostra wyszła za mąż i zajęła domek w Czerny. No i myśmy tam, to był rok, zima, rok 49/50, wiesz. I mieszkałem z mamą trochę w Czerny, ale tam nie było takiej pracy, nie było jak do szkoły chodzić. To zabrała mnie siostra ta, co mieszkała w Żaganiu, ta najmłodsza, wiesz, z 27 roku. Ona zmarła bardzo młodo, 27 lat miała. No i rozumiesz, ona mnie tu zabrała i ja przyjechałem do Żagania, mieszkałem u niej, no i miałem 15 lat w tym czasie, bo to był rok 50, rok luty, w 50 roku w lutym ja przyjechałem do Żagania. No ale wiesz, i tak się obijałem trochę do szkoły, tutaj zaczepiłem się, ale później
dali mnie do pracy, do wełny, do Żagański Zakłady Przemysłu Wełnianego, tak się to nazywa. 41 lat przepracowałem wełnę. W 1991 roku w styczniu poszedłem na emeryturę, na pełną emeryturę. No i wiesz, jak poszedłem na emeryturę, no to człowiek już siedział w domu. Później powstało ten Związek Sybiraków. Ja się tam zapisałem, rozumiesz. Później na zebraniu wybrali mnie do zarządu. No już jestem trzecią kadencję, rozumiesz, w Sybiraku. Udzielam się społecznie, jestem z tego zadowolony. Byłem współzałożycielem, nie założycielem tych pomników 3. Jeden jest tam, drugi tam, trzecia tablica. A tak szczerze mówiąc, to z tablicy to z mojej inicjatywy poszła. Bo ja byłem z babcią w kościele i zobaczyłem, że tam tablica wisi tych inwalidów wojennych takich, wiesz. No i mówię, czemu my moglibyśmy nie założyć? No i zgłosiłem to szefowej, no i zrobili mi tam tablicę i teraz wisi tam tablica. Jak się wchodzi do kościoła, zaraz po lewej stronie taka gruba, taka duża tam. Wczoraj miałem telefon, ostatnia koleżanka umarła. W Czyżówku. Już nie mam w Czyżówku nikogo. Nie mam z mojego, którzy byli o rok starsi ode mnie, o 2, już nie żyją. To, co z Rosji przyjechaliśmy do Czyżówku, nikt nie żyje, tylko ja jeden jeszcze.